No cześć, witajcie. Właśnie rozpoczynamy sobie taki szybki projekt, czyli Stroker 1.8 Turbo na 2 litry. Tutaj zaraz Wam pokażę, jak wyglądają części, które już mamy i za chwilkę zabiorę się za rozbieranie silnika. No i super, który już był kiedyś zakuty, jeździ sobie z turbiną A45 AMG po hybrydzie. No ale 400 koni jak gdyby nie pokazał, a ostatnio uległ awarii i jakby to powiedzieć, awaria jest też pretekstem do dalszych modów. Tu może będzie widać, co się stało. Na tą chwilę widać, że zawór wydechowy uległ po prostu awarii. No i nic, zdejmujemy czapkę, rozbieramy silnik, oceniamy szkody na początek. Awaria zaworu, tutaj ślady po tym, jak urwała się elektroda i tłok tu wbijał ją w głowicę. Na tłoku są też ślady w tym miejscu, a tu, dokładnie tu, widać wystającą elektrodę. Także na pewno głowica do naprawy. Te zawory też są chyba krzywe. Tutaj siedzi, tu wystaje. No to jeszcze ocenimy. No dobra, rozbieramy dalej. Czyli tak, sekcja przeprowadzona, części mamy posegregowane. Reasumując, mamy wał z dwulitrowego TFSI-ka, zwiększający wykorbienie, stare tłoki, trzeci cylinder uszkodzony i zaklinowany pierścień. Ale mamy już nowe tłoki, które będziemy montować o większej średnicy, 82,50, takie Wiseco. Stopień sprężania 8,5 do 1 zamiast 9,20, które mieliśmy wcześniej, co było też jak kłopotem przy osiągnięciu większej mocy. Jeśli chodzi o głowicę, to mamy uszkodzony tutaj zawór, ale myślę, że tak z grubsza nic więcej się nie wydarzyło, więc ją tylko nasz szlifierz przejrzy, naprawi to uszkodzenie i będziemy ją montować. No i blok do rozwiertu na te 82,50.
Brestowicz, zawieźć blok i głowicę do szlifu. I głowicę mamy pięknie zreanimowaną. Prawie nie ma śladu po awarii. Dyszka tylko krzywa, także spoko. Blok mamy ogarnięty. Tuleje przyszlifowane na większe tłoki. Zębatka przełożona. Właściwie to założona nowa. Tłoki czekają, nowe panewki, nowe świece. Głowica czeka. Poniedziałek składamy. Korby mamy założone, tłoki. Teraz w tym komplecie Wiseco mamy dodatkowy pierścień. Taki cienki pierścień z takim malutkim tutaj wypustkiem. No więc ten pierścionek dodatkowy ma za zadanie przytrzymać nam pierścień olejowy w tym miejscu, gdzie stworzeń jest jakby w świetle kanału na pierścień olejowy. Czyli najpierw montujemy sobie ten pierścionek dodatkowy tym wypustkiem w dół. Powinien być pomiędzy tymi punktami i on zapobiega temu, żeby pierścień nie obracał się po obwodzie. On będzie sobie tylko pracował od do tutaj. Trzeba go przesunąć na sam dół. O, i teraz widzimy, o co chodzi. Jest on tutaj w świetle otworu. Teraz włożymy sobie pierścień olejowy, sprężynkę. Oczywiście trzeba przypilnować, żeby zamki pierścieni nie spotkały się w linii. Tutaj ciężko będzie zrobić 120 stopni, bo jest tych w pierścieni więcej, ale chodzi o to, żeby nie były w jednej linii. Powinien być około 0,10 mm. No i tak jest. Ciasne 0,10. Resztę już składamy normalnie, tak jak w każdym jednym tłoku.
Mała aktualizacja. Do Seata przy okazji wpada nowy trawers. Silnik mamy praktycznie obkręcony, jeszcze parę drobiazgów, a Seacik już czeka na podnośniku na montaż. Wszystkie tutaj czynności, które są wykonywane podczas składania silnika, czyli momenty śrub, dociąganie i tak dalej, czas, odstępy między dociąganiem śrub, nawet numery części, z których został silnik złożony, tak jak tu na przykład. Wszystko wpisywane jest w taki protokół, luzy na zamkach pierścieni, wszystko jest tutaj w takim naszym protokole umieszczone, tak żeby była jasność, jak ten silnik został złożony. Coś tam już widać. Silnik wisi. Zaczynamy podpinanie wszystkiego po kolei. Silnicek wrzucony, obkręcony. Czekamy tylko na turbinę, bo okazało się, że jednak podczas awarii silnika uległ też uszkodzeniu wirnik wydechowy, więc musimy poczekać, aż ktoś tam nam tą turbinę naprawi. Przy okazji mamy tu takie cudo. Czyli to jest stary intercooler. Ma taki rdzeń. A tutaj mamy teraz do testów intercooler z takim rdzeniem. No jest przy okazji też trochę większy, o tyle co tu widać, ponieważ zbiorniczki są szersze. Zobaczymy, podobno przepływy lepsze, lepiej turbo wstaje, będziemy testować. Musieliśmy sobie tutaj dorobić mocowania nowe, bo jako że to prototyp, to mocowań nie miał żadnych. Ale ogarniemy pomału, jeszcze chwilę będzie pasować w stare miejsce. Wtryski. Trzeba się dokopać do Seata. Można było wjechać z powrotem w końcu Seacikiem. Kolektor już tu czeka, wszystko czeka. Wczoraj dostaliśmy turbo z nowym wirniczkiem. Tamten był tutaj w tym miejscu uszkodzony. Każda łopatka była tutaj utraśnięta. Więc turbo jest już zregenerowane i dzisiaj to montujemy. Będziemy chcieli go pierwszy raz odpalić. Czyli tak, silnik mamy zagrzany wstępnie na jakimś tam zwykłym tanim oleju, żeby jeszcze ewentualne zagrożenia, jakieś tam zanieczyszczenia czy kurz zebrać z środka. I teraz wymienimy olej na motul i może docierać silnik. Maszyna pracuje. Jedyny hałas, który słychać, dźwięk dobywający się ze skrzyni biegów. Tutaj nie ma dwumasy, przez to skrzynia biegów popada w nawolnych obwodach, taki rezonans. Słychać zęby, jak u siebie uderzają.
ale po wciśnięciu pedału jest ok. Oczywiście podczas jazdy tego hałasu nie ma. Troszkę go tu pomęczymy, gdzieś się przejadę i można oddać właścicielowi na docieranie. Już czuję potencjał.